Może według niektórych to być kontrowersyjny film, ale moim zdaniem bardzo potrzebny. Witam Was, kochani, serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Z tej strony Marta i zapraszam Was na dzisiaj. Może według niektórych to być kontrowersyjny film, ale moim zdaniem bardzo potrzebny i bardzo, bardzo szczery. Bo wiem, że często poszukujecie dupów, poszukujecie klonów, poszukujecie zapachów odzwierciedlających zapachy, które być może nie są w zasięgu Waszego portfela, naszego portfela, bo w zasięgu mojego portfela też wiele zapachów nie jest. I mimo, że te akurat mam w kolekcji, o której dzisiaj będę mówiła, to nie znaczy, że każdy z Was ma w ogóle aspiracje, żeby wydawać takie kwoty na te zapachy. I wiem, że to jest zawsze temat, który najbardziej Was interesuje. A ja postaram się dzisiaj obnażyć prawdę na ten temat, więc zapraszam Was. Zastanawiam się, czy Wy też czasami czujecie się nabici w butelkę, czy tylko ja mam takie wrażenie. To nie będzie film, w którym ja Wam podam klony 1 do 1. To będzie film, który ma zdemaskować, czy te zapachy, które inni nazywają klonami, to faktycznie nimi są. Przygotowałam Wam 6 takich zapachów i o tych 6 dupach i zapachów wyjściowych Wam poopowiadam. Na pierwszy rzut pogadamy o czymś pozytywnym, o zapachu, który doczekał się sporo dupów, a było mi dane dzięki Joli, dziękuję Ci serdecznie, od której dostałam odlewkę, wypróbować i sprawdzić, czy podawany przez większość dupe faktycznie tym dupem jest. Mam na myśli Gris Charnel. Ja wiem, jest wiele z Was, które kompletnie tego zapachu nie rozumieją, ale jest też ogrom, które doceniają, ubóstwiają ten zapach. I dupów tego zapachu powstało ogrom. Mam na myśli oczywiście głównie przedstawicieli arabskich. Natomiast muszę Wam powiedzieć, że tak naprawdę zawsze będziemy czuli różnicę. Przynajmniej ci, którzy są przewąchani, wiele testów jest za nimi, potrafią już wyłapywać niuanse, potrafią wyłapywać jakość zapachu, czują tę jakość, które też widzą pewien kunszt zapachu. Jeżeli jesteście osobą, które widzą kunszt zapachu, czują kunszt zapachu, wyczuwają subtelność oryginałów, to nigdy nie znajdziecie klonu. Ja jestem osobą, dla której coś takiego jak dupe czy klon naprawdę praktycznie nie istnieje, bo ja te różnice widzę wszędzie. Uważa się za taki najlepszy dupe tego zapachu to Liam. Ja uważam zgoła inaczej. I może to nie jest, może nie powinniśmy klasyfikować tego zapachu jako idealny dupe, ale chciałabym Wam powiedzieć o zapachu Musamam White i dlaczego. Uważam, że one mają wspólny vibe. To nie są dupy, ale to są zapachy bardzo podobne, jeżeli chodzi o kompozycję. I teraz mówię Wam o tym zapachu, bo uważam, że kompozycja Musamam White od Latafy jest zrobiona po prostu świetnie. Po pierwsze, nie czuć już na wstępie tej gęstości arabskiej, która bardzo często mi się wybija. Tu jest też tak podobnie jak w Gris Charnel, tylko w Gris Charnel jest tak mocniej
jakby wkręca się w nos, jest taki ostrzejszy. Tu jest oczywiście bardziej łagodzona wersja, ale przepiękna moim zdaniem. Ale pierwsze psiki czujecie taką zieloną właśnie figę, drzewność, piękny zapach, fantastycznie się układa. Na mnie jest wybitnie podobny do Gris Charnel, ale nadal nie uważam, że to jest dupe. Ja uważam, że jeżeli lubicie Gris Charnel, jeżeli kiedyś testowaliście, jeżeli podobał Wam się, to Musa Mam White też Wam się spodoba. Jest bardzo dobrze po prostu zrobione. Jest to zapach też, uważam, że nawet lepiej noszący się niż Gris Charnel. Dlaczego? Wiele kobiet powie, że Gris Charnel od BDK to jest zapach bardziej męski. Jest też wiele kobiet oczywiście zakochanych w tym zapachu, ale do tych wszystkich, które uważają, że jest to bardziej zapach męski i nie do końca rozumiecie fenomen tego zapachu, to Musa Mam White do Was trafi. Jeżeli szukacie drzewności, właśnie takiej zieloności figowej, to moim zdaniem Musa Mam Wam to da, z tym, że w taki subtelniejszy, bardziej delikatny sposób, nie tak ostry. Dlatego postanowiłam o tym zapachu tu powiedzieć. Kolejny zapach, który jest dupowany, to jest oczywiście Kilian Angels Share. Jak wiadomo, ja mam odlewkę. Ten zapach głównie używa mój mąż. Ja uważam, że nie ma klonu, który odzwierciedla w 100% ten zapach. I teraz w różnych źródłach dowiecie się, że dupem tego zapachu jest Maison Alhambra Kismet Angel. A ja Wam powiem, że nie. On bardzo próbuje udawać ten zapach, ale tak mocno czuć, że udaje, że dla mnie to nie jest dupe, mimo że ogrom ludzi Wam powie, że tak jest. Tu jest, jak zaczęłam sobie porównywać pewne zapachy, to dotarło do mnie, jak bardzo, jak dużo trzeba nabrać doświadczenia nosa, jak nos powinien wiele przewąchać, żeby zrozumieć, że nie jest tak naprawdę możliwe zrozumienie innego perfumiarza. Bo wiecie co? To nie jest kwestia nut, to jest kwestia ilości, przeplatania się tych nut, czasami doprawienia czymś dodatkowym, co nie jest podane nigdzie. I w ten sposób realizuje się jakieś wyobrażenie perfumiarza. Dupowanie, klonowanie przez arabskie firmy nigdy nie skończy się w 100% takim samym zapachem. To jest po prostu moim zdaniem niemożliwe. Ale jest to pewien profil zapachowy. I jeżeli miałabym mówić o tym zapachu jako profilu zapachowym, to tak samo jak Zimaja ma zapach, tak samo i Lattafa ma zapach Camera. One są bardzo podobne. Tak naprawdę ja testowałam i ten. Mam Camrę, więc przyniosłam Wam Camrę, ale Zimaję też testowałam. I powiem Wam, że jeżeli chodzi o ten profil zapachowy, to ja uważam, że to jest bardzo dobrze zrobiony zapach. Bo po pierwsze, Angel Share, jeżeli mieliście i wąchaliście, nie jest wcale przesłodzony. To w ogóle nie jest taki... Ja bym w ogóle powiedziała, że Angel Share wcale nie jest gourmandowym zapachem. Jest zapachem likierowym, rumowym. Gdzieś nawet czuję odrobinę jakiegoś takiego dymku. Jest coś takiego ulotnego w tym zapachu. Coś takiego krąży, wytrawnego bardzo. Natomiast to jest jak najbardziej podobny profil zapachowy, który właśnie przynajmniej na mnie nie jest przesłodzony.
Ja tu nie wyczuwam natomiast tej rumowości, nie wyczuwam takiej przestrzeni zapachu, którą czuje Avenger Share, ale uważam, że jak go wącham, to naprawdę niczego mu nie brakuje. Jako zapachowi, jako woni po prostu w tym profilu zapachowym. Uważam, że jest bardzo, bardzo dobrze zrobiony, że nie kłuje żadnymi dziwnymi nutami. Nie ma też wyolbrzymionej projekcji. Często mnie to drażni, te wyolbrzymienie w Arabach, dlatego ja tak rzadko po nie sięgam, ale zaczynam, próbuję, chcę, szukam, poszukuję, raz na jakiś czas kupię coś, co po prostu mi się spodoba, ale szukam czegoś, co nie jest właśnie przekombinowane. A o takich dzisiaj też będę mówiła. Kolejny zapach, który również jest klonowany, stał się ogromnym hitem tej marki i ogólnie ogromnym hitem, a mianowicie Hibiscus Mahajat od Maison Crivelli. Jak wiecie, ja ubóstwiam ten zapach i teraz muszę Wam powiedzieć, że wszelkie źródła podają, że doskonałym dupem tego jest Paris Corner Ibisco Nirvana. Kupiłam flakon, jak widzicie nawet. Słuchajcie, tu w gwoli wyjaśnienia. To jest arcydzieło perfumiarstwa, a to jest najtańsza podróbka, bym powiedziała, jaką można zrobić. Dlaczego ja tak uważam? Tak jak już wspomniałam na samym początku, jeżeli jesteście osobami, które mają wyrobiony nos, które przewąchały bardzo dużo i sięgają po wonie drogie do testów i po wonie tańsze, będziecie wiedzieli i będziecie czuć ogromną różnicę. Jeżeli natomiast nie macie wyrobionego nosa i jest Wam wszystko jedno, chcecie po prostu coś podobnego, bo tak po prostu macie, to tak, uznacie to za bardzo podobne. U mnie różnica polega na tym, że Hibiscus Mahajat jest to zapach kwiatowy, słodki, ale ze skórzaną otoczką. A tu macie ulep, lukier, macie ciężkość, macie coś właśnie w typie arabskim, coś, co przytłacza, coś, co nie zmienia się też, coś, co wręcz męczy przez cały dzień, zbyt mocno projektuje, jest zbyt słodkie, aż lepi się, macie wrażenie, że skóra Wam się lepi od tego zapachu, a tu nie. No i to jest dla mnie ogromna różnica. Tego nie dam rady nosić. To jest dzieło sztuki perfumowej. Daję słowo. A teraz Wam powiem o klonie, którego ja już kompletnie nie rozumiem. Jak w ogóle można to jako klon tego zapachu zakwalifikować? Chodzi o Ex Nihilo Blue Talisman i o zapach Afnan Turati. Słuchajcie, czy macie dobry nos, czy nie macie go, czy jesteście laikami perfumowymi, ten zapach koło Blue Talisman nawet nie stał. To są kompletnie inne zapachy, w ogóle nie mające, oprócz pewnej dozy cytrusowości, nie mające ze sobą moim zdaniem nic wspólnego. Jest to coś bardzo słabego, bardzo ulotnego też. Arab, który nie ma żadnych parametrów, który jest nijaki, jest rozwodniony. On po prostu, on nie ma nic. To jest tragedia, a nie klon, ani dupe. Nie dajcie się czasami właśnie nabierać na tego typu recenzje albo tego typu komunikaty, które znajdziecie w sieci, że to jest taki dupe.
Jeżeli macie gdziekolwiek okazję kupić próbkę, to kupujcie, testujcie, nie kupujcie w ciemno, bo może to się okazać jakimś kompletnym rozczarowaniem i ten zapach naprawdę, uwierzcie mi, z której strony nie chciałam podejść do tego zapachu, on nie ma nic oprócz cytrusowości, która jest bardzo podobnie podana, ale generalnie absolutnie się rozchodzą na dwie inne części, dwa inne fronty. To nie jest dupe, to nie jest klon, to jest zapaszek. To jest zapaszek, ale to nie jest ex nihilo brutalizman. Przy filmie o Zarze mówiłam Wam o pewnym bardzo podobnym zapachu do kajali. I ja mam małe kajali Yum Bourge Marshmallow, a o dupie, którym mówię, to jest Sugar Foam od Zara. I te dwa zapachy muszę przyznać, że jak Zara coś robi, to umie zrobić bardzo podobne. Wręcz jak one już się ułożą, to są nie do odróżnienia. Do odróżnienia jest ich początek. Ponieważ Zara, praktycznie w Zarze od razu wychodzi ta słodycz, która już później trwa, a tu mamy pewien taką nawet nie pudrowość, bo wręcz, ale też nie dymność. To jest coś na pograniczu. W każdym razie, tak jakbyście jakby wpsiknąć w Was pudrowymi cukierkami. Pamiętacie cukierki pudrowe? One jak otwierało się opakowanie, to ta pudrowość, jak taki dymek do Was docierała. Właśnie ten efekt mam na myśli. I tak zaczyna się kajali. Ale jak już się ułoży, to dokładnie na mojej skórze brzmią tak samo, praktycznie nie do odróżnienia. Jeszcze Wam tylko powiem, że Zara ma lepsze parametry od kajali, zdecydowanie, i bardziej projektuje od kajali. Więc tutaj mogę serdecznie Wam polecić, że jeżeli lubicie Yum Bourge Marshmallow od kajali, to Zara da Wam to, tylko z większym powerem. I kolejna, już ostatni zapach, o którym chciałabym Wam powiedzieć, to jest zapach znowu, gdzie z większością się raczej nie zgadzam. Tu powiem Wam o dwóch dupach, ale tak naprawdę o jedynym właściwym. Zapach kajali, bardzo znany i się nie dziwię, The Wedding Silk Santal. Bardzo lubiany przez kobiety i też się nie dziwię, jest taki waniliowy, pudrowy, kremowy wręcz, bardzo ślubny zapach, przepiękny, ale najwięcej osób podaje jako idealny dupe tego zapachu Cair Felicity od Paris Corner. I udało mi się kupić taką niedużą perfumetkę. I to jest bardzo słabe. I to jest, w ogóle powiem Wam, że Lattafa jak coś robi, mam takie wrażenie, to ma pewne wyczucie. Jeżeli już próbuje klonować coś, to stara się to robić z wyczuciem i najlepiej jak umie. Paris Corner z kolei leci po bandzie. Jak u nich jest wszystkiego za dużo i to po prostu czuć od razu. Mianowicie, to jest zapach, który jest po prostu przesłodzony, zbyt ulepny. Ta waniliowość jest za duża. Nie ma tu pudrowości, która jest bardzo charakterystyczna dla właśnie tego zapachu. Tu jest wszystkiego za dużo, za mocno, nie jest to absolutnie dupe moim zdaniem, ani zapach na ślub, bo jest za mocny. Ale moim zdaniem, i dzisiaj Wam to powiem już przetestowując ten zapach, bo jak Wam opowiadałam, że kupiłam The Kingdom do jednego zresztą z filmów i mówiłam Wam tam, że to jest właśnie bardzo podobny zapach do kajali,
to ja wtedy na 100% nie wiedziałam, posiłkowałam się tym, co inni mówili o tym zapachu. Ale dzisiaj Wam z pełnym sumieniem mogę powiedzieć, że na mojej skórze one są silnie podobne. I ten ma klasę również, tak samo jak Kajali. Tu jest klasa sama w sobie. To zdecydowanie i absolutnie genialnie jest zrobiony ten zapach, ale ten też. Absolutnie nic nie jest za dużo, jest wszystko w punkt, rozwija się tak jak ten, układa się tak jak ten, bardzo podobnie, ma lepsze parametry od tego, ale to nie znaczy, że jest czegoś słodziej, więcej, tylko po prostu ma lepsze parametry. Powiem Wam szczerze, ja wolę ten zdecydowanie od Kajali. Dla mnie jest zbyt delikatny, jak taka mgiełka go czuję i na ślub na pewno Kajali by się nadał. Natomiast ten po prostu pięknie gra na mojej skórze. Ogólnie te dwa zapachy są niesamowite, uważam, że są naprawdę zblendowane przepięknie i jeżeli mogłabym i miałabym Wam polecić jakikolwiek dupe tego zapachu Kajali, to zdecydowanie idźcie w The Kingdom od Latafy, a nie w Cair Felicity od Paris Corner, bo tu, jeżeli nie lubicie czuć się przytłoczeni arabskością, to tu będziecie właśnie przytłoczeni arabskością i jest tu po prostu za mocno i za dużo. No i tak by to wyglądało. Wiem, że poszukujecie pewnych, często mi też zadajecie takie pytania. Wiem, że bardzo chcecie się dowiadywać o zastępnikach, o takich zapachach, które po prostu dadzą Wam chociaż odrobinę tego zapachu, o którym może marzycie, za którym tęsknicie. Dlatego to nie jest tak, że ja chcę coś negować, ale chcę Was uświadomić, że to, co znajdujecie na internecie, niekoniecznie to jest faktycznie dupe. Nasze nosy potrafią nas zmylić, to po pierwsze. Nasza skóra też trochę przekształca te zapachy, ale jeżeli w jakikolwiek sposób chcecie sobie to zweryfikować, to mam dla Was taką informację, że postaram się co jakiś czas pewne dupy zapachów kupować, które są podawane jako dupy, kupować, testować, Wam o tym mówić, ale to nie wszystko. Na moim sklepie możecie każdy z tych dupów kupić i przetestować sami. Możecie sobie sprawdzić, czy faktycznie Wam to pachnie jak oryginał, czy na Was to pachnie jak oryginał. Mało tego, nawet Zarę. Nie musicie lecieć i kupować flakon Zary. Możecie u mnie kupić, przetestować, sprawdzić. Możecie kupić i oryginał, i ten dupe, który jest niby uważany za dupe, przetestować i sprawdzić, co Wasz nos na ten temat powie. Chciałabym Wam dać po prostu możliwość tego, żebyście mogli znajdywać jakieś zapachy, które będą Wam zastępowały te bardzo drogie. Nie ukrywam, że liczyłam na Blue Talisman dla Was. Wiem, jak bardzo kochacie ten zapach. Wiem, że niektórzy bardzo liczą na to, że jakiś dupe taki jak Blue Talisman się pojawi. Nie wiem, czy jest to możliwe. Jest to naprawdę genialnie zrobiony zapach. Ale będę poszukiwać. Co jakiś czas będę po prostu kupować flaszki bądź jakieś większe odlewki i będę Wam o tym opowiadać. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję, kochani. Do następnego. Pa, pa!